Cześć, Paweł Makareus z tej strony. Dzisiaj zgodnie z obietnicą zajmujemy się treningiem mięśni brzucha w warunkach domowych. Z racji tego, że ćwiczeń na brzuch jest naprawdę dużo, to moim zamiarem w tym wideo było dać Ci przegląd ćwiczeń, do którego będziesz mógł zawsze wrócić, jeżeli o jakimś ćwiczeniu na przykład zapomnisz, albo jeżeli będziesz chciał wypróbować jakieś nowe ćwiczenie w swoim treningu. Dlatego właśnie nie będę omawiał każdego ćwiczenia oddzielnie, tylko przedstawię Ci za chwilę kilka zasad, które musisz stosować do każdego ćwiczenia, jeżeli trenujesz brzuch. Natomiast jeżeli będą jakieś punkty kluczowe, o których będzie warto wspomnieć, to będą się one pojawiały przy konkretnym ćwiczeniu na ekranie. Wideo podzielę na 3 części zgodnie z 3 podstawowymi funkcjami, jakie wykonują mięśnie brzucha. A więc w pierwszej części będą wszystkie ćwiczenia, które uruchamiają funkcję zginania i pochylania tułowia. W drugiej części będą ćwiczenia, które uruchamiają funkcję unoszenia miednicy. I trzecia część będzie dotyczyła funkcji stabilizacyjnej. I od razu słowo dla hejterów. Wiem, że niektóre ćwiczenia będą uruchamiały kilka funkcji brzucha jednocześnie, ale przypominam, że to nie jest kanał o fizjoterapii, tylko o treningu. Ok, przejdźmy do zasad bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o trening mięśni brzucha. Na pierwszy rzut weźmy sobie stwierdzenie, że trening brzucha obciąża odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Jako że brzuch jest mięśniem antagonistycznym, czyli przeciwstawnym do mięśni prostowników grzbietu, to tak, trening brzucha będzie obciążał odcinek lędźwiowy kręgosłupa, ale nie jest to niebezpieczne, pod warunkiem, że zachowasz właśnie pewne zasady bezpieczeństwa. I pierwsza zasada jest taka, że zawsze w treningu mięśni brzucha powinieneś dążyć do wypłaszczania lordozy. Nawet jeżeli jakieś ćwiczenie zaczynasz z pozycji innej niż z ułożenia lędźwiowego odcinka kręgosłupa płasko na podłodze, to pierwszy ruch, jaki powinieneś zrobić w trakcie wykonywania ćwiczenia, to jest wypłaszczenie pleców, odcinka lędźwiowego kręgosłupa. I jest nawet specjalne ćwiczenie, które wykorzystuje tylko ten ruch i gwarantuję Ci, że ono tylko na pierwszy rzut oka wygląda tak sobie, ale jeżeli wypróbujesz to ćwiczenie, to zobaczysz, że tak naprawdę po kilkunastu powtórzeniach prawidłowego wykonania tego ćwiczenia będziesz czuł ogień w Twoim sześciopaku. We wszystkich ćwiczeniach, które będą oznaczone w ten sposób, masz poruszać miednicą. Jeżeli w tych ćwiczeniach nie poruszasz miednicą, zostaje ona nieruchoma, to wykorzystujesz tylko pewną część potencjału tego ćwiczenia. Brzuch tak czy siak będziesz czuł, dlatego że będziesz czuł to, że on stabilizuje Twoją pozycję i być może będzie Ci się wydawało, że pracujesz brzuchem bardzo mocno, ale tak naprawdę nie będziesz wykorzystywał tej funkcji, która w tym ćwiczeniu ma być wykorzystywana, a więc poruszanie miednicą. Staraj się w treningu mięśni brzucha nie używać rozpędu. Jeżeli nie jesteś w stanie, na przykład przy wykonywaniu klasycznych brzuszków, unieść tułowia z podłogi za pomocą siły mięśni brzucha, to albo zrób wersję łatwiejszą tego ćwiczenia, albo po prostu odpocznij, jeżeli brak możliwości uniesienia tułowia za pomocą mięśni brzucha jest spowodowany po prostu zmęczeniem. Pamiętaj, żeby zadbać o zrównoważony rozkład sił w obrębie mięśni brzucha jako takich i w obrębie mięśni antagonistycznych do mięśni brzucha, a więc prostowników pleców. Czyli po pierwsze, powinieneś starać się w swoich treningach wykorzystywać wszystkie funkcje mięśni brzucha, nie skupiaj się tylko na jednej funkcji, dlatego że będziesz w ten sposób wprowadzał dysproporcje w sile poszczególnych partii, jeżeli chodzi o sam brzuch. I dodatkowo, jeżeli trenujesz brzuch, to staraj się zawsze uzupełnić trening brzucha treningiem mięśni prostowników pleców. I właśnie dlatego w epilogu do tego filmu dorzucę kilka ćwiczeń właśnie na tą grupę mięśniową. Jeżeli będziesz trzymał się tych zasad, to gwarantuję Ci, że Twoje treningi będą efektywne i przede wszystkim bezpieczne. Zaczynamy. I jeszcze jedna taka drobna uwaga. Zapamiętaj raz na zawsze, że hasło ćwiczenia na płaski brzuch to jest tylko tani chwyt marketingowy. Za płaski brzuch odpowiada w głównej mierze to, co jesz i ile tego jesz. Monday morning,
just the same.